Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Read My Lips Art. Zapraszam Was na odcinek w stylu anti-haul, czyli zbiór produktów kosmetycznych, których już więcej nie kupuję. Albo ze względów finansowych, że po prostu szkoda mi na nie pieniędzy, albo jestem w stanie zastąpić je czymś innym, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. I tutaj absolutnie nie mam zamiaru nikogo szykanować i krytykować za to, że te produkty kupuję. To jest moje prywatne zestawienie. Jeżeli Wy macie taką listę i jakieś rzeczy, które są Wam zupełnie zbędne, to koniecznie podzielcie się na dole w komentarzach, a my przechodzimy do mojej listy. Pierwszym produktem, z którego zrezygnowałam, są wszelkiego rodzaju żele pod prysznic. I to nie dlatego, że przestałam dbać o higienę osobistą, ale dlatego, że zastąpiłam żele pod prysznic produktami w kostce, czyli mydełkami czy emulsjami w kostce. Z różnych powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że są one znacznie bardziej wydajne i ekonomiczne. Kostka jest niedroga, a starcza na bardzo długo, na kilka miesięcy. Kolejna sprawa to jest poręczność tego produktu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam, to nie muszę brać całej butli żelu albo przelewać tego żelu do jakiegoś mniejszego pojemniczka, tylko po prostu biorę sobie kostkę, mydełka czy jakiejś emulsji i jestem gotowa w podróż. Wychodzi to również bardzo fajnie cenowo, no i jest przede wszystkim znacznie bardziej ekologiczne, ponieważ nie produkujemy plastiku, mydełka są zwykle zapakowane w jakieś papierowe opakowanie i to jest tylko kawałeczek papieru, a jednak taka butelka żelu pod prysznic to jest pełnowartościowe opakowanie plastiku, więc również ze względów ekologicznych zrezygnowałam z żeli pod prysznic na rzecz mydełek. Kolejnym produktem, którego nie kupuję, są peelingi do ciała. I ja wiem, że to jest fajny zakup, bo to jest coś, co nam daje taki natychmiastowy, fajny efekt wygładzenia, często takiego nawilżenia skóry. Jest to zwykle pięknie pachnący kosmetyk, którego tak się przyjemnie używa, ale po prostu nie widzę sensu wydawania pieniędzy na ten kosmetyk. Po pierwsze dlatego, że nasz naskórek sam jest w stanie odpaść od naszej skóry, nie potrzebuje żadnego dodatkowego pomocnika w tym. Peeling możemy zastąpić na przykład jakąś myjką frottę czy gąbką, a jeżeli już mam potrzebę użycia peelingu, zawsze mogę zrobić sobie go sama z cukru, soli czy ziaren kawy. Takie opakowanie peelingu to jest 20, 30, 50 zł, a nawet więcej, więc uważam, że jest to fajna oszczędność, ponieważ nie jest to kompletnie do niczego mi potrzebne, po prostu. Pozostając w temacie peelingów, nie kupuję również żadnych specyficznych peelingów do dłoni, do stóp, do ust, do twarzy itd., czyli peelingów, które są nakierowane na jakąś tam jedną konkretną partię naszego ciała, ponieważ to też wydaje mi się trochę bez sensu, bo peeling sam sobie ma po prostu złuszczać martwy naskórek, więc każdy peeling jest w stanie to zrobić, nawet ten robiony po prostu po domowemu, więc jest to troszeczkę naciąganie konsumenta moim zdaniem na jakiś dodatkowy wydatek. Wiem, że w peelingach są jakieś specjalne składniki, które trochę pomagają na przykład nawilżyć dłonie, czy zwiększyć stopy, czy nawilżyć usta itd., ale ponownie uważam to za taki trochę zbędny wydatek, bo mogę sobie ten produkt stworzyć sama. Nie jest on dla mnie akurat jakiś taki bardzo ważny i bardzo niezbędny. Kolejną kategorią produktów, których nie kupuję, są odżywki do rzęs i do brwi. Po pierwsze dlatego, że nie mam jakichś większych problemów z moimi brwiami czy rzęsami, ale też dlatego, że ich działanie jest czasowe, czyli działają one wtedy, kiedy tych odżywek używamy. Jeżeli przestaniemy ich używać, to nasze brwi czy nasze rzęsy wracają do swojego stanu początkowego, powiedzmy, i aby mieć ten efekt super długich rzęs czy jakichś super gęstych brwi, musielibyśmy tych produktów używać przez cały czas. Więc jest to fajny stymulator, jeżeli faktycznie potrzebujemy takiego kopniaka dla naszych rzęs, bo są naprawdę bardzo delikatne, czy zniszczone jakimiś zabiegami. Natomiast ja nie czuję takiej potrzeby, więc po co przepłacać? Kolejnym produktem są kremy i pianki do golenia. Po pierwsze dlatego, że nie potrzebuję dodatkowego produktu, aby usunąć owłosienia, aby je zgolić, ponieważ jako taki poślizgowy produkt może służyć nam mydełko, może służyć nam na jakiś olejek, czy nawet odżywka do włosów, więc zakupienie specjalnie produktu do golenia uważam, że jest po prostu zbędne. Natomiast jeżeli chodzi o takie kremy do depilacji, ja używam depilatora, jest to najbardziej ekologiczna i najbardziej taka łatwa do użycia forma usunięcia owłosienia, bo takie kremy do depilacji, one w zasadzie są kremami, które golą, a nie depilują, czyli nie usuwają włosów razem z cebulką, więc tak naprawdę mogę mieć to samo przy użyciu maszynki do golenia, a tutaj muszę kupić produkt, muszę wyprodukować śmieć, muszę wydać pieniądze, a maszynkę mam na znacznie dłużej. Nie kupuję również samoopalaczy. Ja nie jestem w ogóle
jakąś fanką trendu na opalone ręce, czy nogi, czy twarz. Nie jest to trend, nie jest to coś, co uważam za atrakcyjne. Oczywiście latem, jak jest słońce, lubię sobie troszkę poprzebywać na słońcu, ale nigdy nie opalam się ponad swoje potrzeby, ponad miarę. Natomiast nie lubię samoopalaczy. One śmierdzą, są problematyczne, często robią jakieś zacieki, czy jakieś plamy. Trzeba strasznie z tym wszystkim uważać. No i jest to znowuż dla mnie taka rzecz zupełnie zbędna, bo nie potrzebuję zmieniać koloru swojej skóry, bo jest po prostu taka jaka jest i taką ją lubię. Nie kupuję również suchych szamponów i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zdrowiej jest po prostu umyć włosy wodą i szamponem, a mając taki suchy szampon czasami zastępowałam te klasyczne mycie właśnie używając suchego szamponu, co oczywiście nie jest zdrowe dla mojej skóry głowy i dla moich włosów. Również dlatego, że jest to po prostu śmieć, kolejny plastikowy śmieć, który jest nam zupełnie niepotrzebny do niczego. A jeżeli mam taką ogromną potrzebę, że nie wiem, nie umyłam w danym dniu włosów, a okazuje się, że muszę gdzieś pojechać i te włosy wyglądają źle, to takim zamiennikiem suchego szamponu jest dla mnie po prostu sypki puder, którym delikatnie gdzieś tam przeczeszę sobie na przykład nasadę włosów, czy jakieś pasemko włosów, żeby nie było takie zlepione, zestrączkowane, więc zastępuję suchy szampon czasami w jakichś wyjątkowych sytuacjach właśnie pudrem, takim sypkim, transparentnym. To może być zaskakujące, ale nie kupuję również wszelkiego rodzaju produktów do demakijażu typu mleczka, płyny micelarne, płyny dwufazowe, jakieś olejki do demakijażu i tego typu rzeczy. Oczywiście jako wizerzystka mam w swoim kufrze taki produkt, żeby stosować na klientkach, ale przy moim własnym użytkowaniu po prostu używam olejku. Może to być zwykła oliwa z oliwek z waszej kuchni i nią możemy spokojnie rozpuścić nasz makijaż, a potem umyć twarz żelem czy jakąś emulsją. Dlatego uważam, że wszelkiego rodzaju takie płyny są zupełnie niepotrzebne, można zaoszczędzić pieniądze i bardzo fajnie i skutecznie zmywać nasz makijaż, na przykład jakimś olejkiem do twarzy. Nie kupuję również toników czy hydrolatów. Uważam to za zupełnie zbędny krok w naszej pielęgnacji. Oczywiście są pewne problemy skórne czy rodzaje skór, które potrzebują tego balansu, który daje tonik. Natomiast ja uważam, że nie jest to niezbędny element naszej pielęgnacji. Zdecydowanie znaczniej wolę przeznaczyć tą kwotę, którą wydałabym na tonik i dołożyć sobie na przykład do jakiegoś serum, które będzie dla mnie po prostu bardziej skuteczne w rezultatach, jakie otrzymam przy użytkowaniu tego produktu. Wiem, że tonik ma przywracać naszej skórze naturalne pH, ale to pH przywraca się samo w pewnym czasie. Wystarczy, że będziemy łagodnie zmywać makijaż, łagodnie oczyszczać naszą skórę i te pH nie będzie zbyt mocno zaburzone. Tonik czy hydrolat nałożony na skórę też w pewnym stopniu, w pewnym sensie blokuje możliwość wchłaniania się innych produktów, więc jeżeli mamy jakiś kosmetyk z jakimiś aktywnymi składnikami, no to już jest na naszej twarzy jakaś warstwa, która trochę blokuje to wchłanianie, więc tonik też nie jest dla każdego. Dlatego ja uważam to za zbędny produkt, który niewiele daje, niewiele zmienia w naszej skórze i w naszej pielęgnacji, nie daje jakichś spektakularnych efektów, więc po prostu jest mi niepotrzebny. Nie kupuję również lakierów do paznokci. Po pierwsze dlatego, że bardzo rzadko maluję paznokcie, jeżeli maluję to, nie wiem, kilka razy do roku. I kiedyś miałam taki nawyk, że jak byłam gdzieś na zakupach, to właśnie kupowałam sobie lakier do paznokci. Tak wiecie, no bo to nie jest duży wydatek, taki fajny zakup, możesz sobie wybrać jakiś inny kolorek, jakiego jeszcze nie masz i u mnie tych lakierów się zbierało bardzo dużo, a zużywanie było bardzo, bardzo liche, bo tak jak już wspominałam, maluję paznokcie dosyć rzadko. Dlatego stwierdziłam, że pozbywam się większości tych lakierów, ponieważ ich nie potrzebuję. Zostawiłam sobie dosłownie 3 kolory, które uwielbiam i które, jeżeli mam ochotę użyć, to właśnie używam tych. Może złamię tą zasadę, jeżeli znajdę taki idealny czekoladowy brąz, który mi się marzy, ale na tą chwilę nie używam lakierów, używam bardzo rzadko, więc nie potrzebuję również ich kupować. Nie lubię nakładać jasnych kolorów, takich, żeby były takie tylko delikatne. Dla mnie bez sensu. Ja lubię takie paznokcie, jakie są, więc po prostu zrezygnowałam z kupowania lakierów do paznokci. Nie kupuję wszelkiego rodzaju gadżetów do pielęgnacji twarzy. Gadżetów typu rollery,
masażery, jakieś kamienie, jakieś wiatraczki i różne udziwniacze. Po pierwsze dlatego, że nie lubię ich używać, albo jak się zajaram czymś, to poużywam przez jakiś czas, a potem to leży i po prostu kwitnie. Po drugie dlatego, że żaden z takich gadżetów nie ma jakiegoś faktycznego odzwierciedlenia, na przykład w tym, że nasza skóra wygląda lepiej, że ta pielęgnacja jest lepsza, że naprawdę zupgrade'owaliśmy naszą pielęgnację o, wiecie, 10 stopni. To są raczej takie bariery, które, wiecie, troszeczkę nam umilają może proces porannej czy wieczornej rutyny, ale nie jest to coś, co ma faktyczny wpływ na naszą skórę i jest jakieś takie niezbędne, więc ja no thanks. I ostatnim punktem będą maseczki do twarzy, z których też już od pewnego czasu zrezygnowałam. Kiedyś były nieodzownym elementem mojej pielęgnacji, bardzo lubiłam używać ich na przykład wieczorem, raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu podczas kąpieli, taki przyjemny rytuał, ale zauważyłam, że maseczki też nie mają jakiegoś mocnego wpływu na taki ogólny stan naszej skóry. Oczywiście chwilę po użyciu fajnie skóra jest czy oczyszczona, czy bardziej nawilżona, czy jakaś napięta, więc raz na jakiś czas na pewno taka maseczka jest przyjemna. Natomiast zdecydowanie wolę tą kwotę, którą przeznaczyłabym na maseczkę, wydać na przykład na lepsze serum, dołożyć tą kwotę na przykład do lepszego kremu, który faktycznie sprawdzi się na mojej skórze i sprawi, że po prostu będzie ona się lepiej prezentowała. Kolejną sprawą jest również kwestia ekologii, bo może jak kupujemy maseczkę w jakimś takim słoiczku, która starcza nam na dłużej, no to jest to bardziej praktyczne, ale wszelkiego rodzaju maseczki w saszetkach, w takich płachtach, to jest chwila naszej przyjemności, a śmieć, który zostaje na tej planecie do końca naszego życia. Więc traktuję to bardzo tak sceptycznie. Oczywiście czasami dostanę w prezencie taką maseczkę i bardzo chętnie jej sobie użyję. Może raz na jakiś czas sobie kiedyś gdzieś tam coś tam kupię, ale generalnie nie bazuję na maseczkach jako czymś, co jest niezbędne w mojej pielęgnacji twarzy. Tak się prezentował mój anti-haul, czyli produkty, których już więcej nie kupuję. Napiszcie mi, czy wśród mojej listy są produkty, których również Wy nie kupujecie, a może macie jakieś inne, których też nie kupujecie, które są Wam niepotrzebne. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jestem mega ciekawa. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli tematyka takiego, wiecie, less waste, no buy Was interesuje, to zachęcam Was do subskrypcji kanału i wspierania komentarzem bądź czym? Bądź łapką w górę. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!